didn't even get to cross. Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Zanim przejdziemy do spotkania bohaterów, musimy ustalić potencjalne linie czasowe. W filmie X-Men Przyszłość, która nadejdzie, ustanowiła się alternatywna wersja czasu. W owej części Logan cofa się do roku 73, aby zmienić przyszłość i wymazać wszystkie wydarzenia, które mają miejsce właśnie po 73 roku, w tym fabuła 3 pierwszych X-Menów oraz 2 filmów z genezy Wolverina. Po zmianie przyszłości wychodzi na to, że wydarzenia z 83 roku, czyli Apokalips, dzieją się faktycznie. Deadpool został zrobiony w kapsule zabierającej tlen w 2016 roku, a nie w bazie Strikera w górach ze szczątków innych mutantów w 2009 roku. Potem akcja Deadpoola 2 w 2018 roku, następnie akcja w 2023 roku, ale czasu filmowego, nie naszego, w której mamy ostatnią scenę z X-Men Przyszłość, która nadejdzie. W roku 29 dzieje się akcja Logana, czyli ostatniego filmu z trylogii genezy Wolverina. Hugh Jackman powiedział w jednym z wywiadów, że akcja nowego Deadpoola będzie osadzona w MCU, a czas akcji będzie odbywać się przed wydarzeniami z ostatniej części trylogii, w której ginie. Skoro Deadpool został stworzony w 2016 roku, to akcja filmu będzie się dziać między 16 a 29 rokiem. Jak wiemy z ostatniej części Logana, do jedzenia i picia dodaje się tak zwanego leku na mutantów, który powoli zatruwa osoby będące mutantami oraz zapobiega rozwojowi nowych mutacji. Od 25 lat nie rodzi się naturalnie żaden mutant. Jedyne osoby z mutacją to te stworzone w laboratorium, takie jak córka Logana. Rosomak na skutek zatrucia własnym adamantium przez 6 lat od 23 do 29 roku zestarzał się, a jego organizm przestał się regenerować i stracił funkcję poprawnego leczenia. Zatem przypuszczalnie Deadpool będzie walczył ze starym Wolverinem. W 21 roku powstał komiks o tytule Deadpool kontra staruszek Wolverine, w którym to profesor Xavier wysyła podstarzałego już Wolverina do przeszłości, aby ten ocalił mutantkę imieniem Medi, którą chce złapać agencja prowadząca badania na mutantach. Po drodze do Megi Wolverine spotyka Deadpoola, a ten postanawia mu pomóc. Dodatkowo w owym komiksie postać Megi wygląda tak, a w obsadzie nowego Deadpoola pojawi się młoda dziewczyna, która wygląda tak. Problemem staje się tutaj fakt, że Wolverine musi wejść do MCU. Prawdopodobnie profesor Xavier da mu tą możliwość, aby przenieść go do MCU Marvela. Inną opcją jest to, że Deadpool za pomocą urządzenia do podróży w czasie, które sam naprawił, przeniesie się do uniwersum, do linii czasowej Wolverina. A jak wiemy z drugiej części, urządzenie to ma moc wychodzenia poza wszelkie uniwersum, do świata rzeczywistego oraz podróży w czasie i na dodatek przemieszczania się między uniwersum. Jest też druga, bardziej prawdopodobna wersja. W obsadę nowego Deadpoola wchodzi aktor grający Lokiego oraz aktor grający agenta specjalnej agencji, która ma za zadanie utrzymywanie w poprawnej formie linii czasowych wszystkich uniwersów. O agencji tej dowiecie się oglądając serial Loki na Disney+. Dodatkowo w fabule pojawia się aktorka użyczająca głosu tzw. Miss Minutes, która jest swego rodzaju przewodnikiem po tej agencji. Tak samo jak Loki miał być ukarany za naruszenie linii uniwersum po kradzieży Tesseractu w trakcie skoku w czasie Avengersów, tak samo Deadpool może być wezwany do agencji za zabicie innej wersji siebie w genezie Wolverina, a jako że Wolverine widział to wszystko, jego dalsze losy i przyszłość, jaką miał zmienić, także mogą zaburzyć uniwersum. Dlatego obydwoje zostaną ściągnięci do wspomnianej agencji, aby naprawić swój błąd i przywrócić poprawną linię czasową. To by było na tyle ze wczesnych spekulacji. Dajcie znać, jakie wy macie teorie na ten temat. Do zobaczenia i cześć!